Cześć! Dzisiaj w muzycznym subiektywie zespół ikona amerykańskiego Southern Rocka, amerykańskiego południa, a może w ogóle Ameryki. Rozsławiony przebojami, z których przynajmniej jeden znają chyba wszyscy. O ile tylko mieszkają gdzieś, gdzie docierają fale radiowe. Chociaż nawet nie muszą, bo usłyszeć można go było również w wielu filmach. Zespół rozsławiony barwną postacią lidera Ronniego Van Zanta, ale też swoją gitarową armią, bo na pokładzie mieli aż 3 wymiataczy. Niestety, rozsławiony też licznymi wybrykami oraz niezwykle tragicznym losem. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co z ich historią mają wspólnego egzorcysta i nauczyciel WF-u, kto z nich przeszedł szkolenie w Marines i dlaczego bywają oskarżani o rasizm, zapraszam już teraz na pierwszą część opowieści o Dumie Południa. Lynyrd Skynyrd. Południe Stanów Zjednoczonych może nam się kojarzyć mocno stereotypowo. Z polami bawełny i dworkami dawnych plantatorów, z parowcami na Mississippi, z niewolnictwem albo segregacją rasową, z kowbojskimi kapeluszami oraz konserwatywnymi farmerami we flanelowych koszulach, jeżdżącymi pick-upami, żującymi tytoń i wierzącymi na równi w Boga i broń. Skojarzenia nie bezzasadne, ale to oczywiście tylko część prawdy. Muzycznie kojarzyć się może z pewnością z country, wszak stolica tego gatunku, czyli Nashville, jest równocześnie stolicą jednego z południowych stanów, Tennessee. Ale też z soulem, bluesem i rock'n'rollem, bo przecież inne miasto z Tennessee, Memphis, jest nazywane domem bluesa i kolebką rock'n'rolla. To na południu czarnoskórzy niewolnicy śpiewali na plantacjach bawełny, to tu spragnieni tańca i alkoholu wyzwoleńcy tłoczyli się wieczorami w knajpach określanych mianem juke joints lub barrel houses. To tu jack bands grały i wciąż grają na rogach ulic, domorośli muzycy na werandach drewnianych chat, a w kościołach chóry śpiewają pieśni gospel. Tak, muzyka zakorzeniona jest w krajobrazie amerykańskiego południa równie mocno co magnolie, lasy namorzynowe czy buraki. Przy czym tu akurat nie chodzi mi o warzywa, tylko o typ ludzi określany po angielsku rednecks. Nie inaczej było na początku lat 60. w portowym mieście Jacksonville, położonym na północy Florydy, nad rzeką Świętego Jana i wybrzeżem Atlantyku. Przy czym, jeśli z Florydą kojarzą Wam się klimaty rodem z policjantów z Miami, no to muszę Was rozczarować. Mówimy o mieście, z którego tak naprawdę był amerykański rzut beretem do granicy z innym stanem, Georgią, a do jej stolicy Atlanty było bliżej niż do Miami. Nie było to też miasto pełne drogich resortów, luksusowych hoteli, pięknych plaż i dziewczyn w bikini. Nie, to było robotnicze miasto z prężnie działającą stocznią i bazami marynarki wojennej, gdzie poza tym nie było zbyt wiele do robienia, a rozrywki człowiek musiał sobie raczej sam wymyślać. Być może dlatego tak chętnie młodzi ludzie chwytali za instrumenty, bo obok bohaterów naszego odcinka z Jacksonville pochodzili też The Allman Brothers Band, Molly Hatchet czy 38 Special. Jeśli rozrywek, zwłaszcza tych kulturalnych, gdzieś brakowało, to na pewno w zachodniej części Jacksonville, zwłaszcza w okolicy określanej mianem Shantytown. Nazwa ta oznacza ogólnie dzielnicę nędzy czy slumsy. Nie jest zarezerwowana bynajmniej dla Jacks, jak w skrócie mówią na miasto jego mieszkańcy. W takiej właśnie okolicy mieszkał Lacey Van Zandt ze swoją drugą żoną Marion oraz z szóstką potomstwa Betty Joanne, Ronim, Donim, Darlene, Marlene i Johnem. Z tej szóstki interesować będą nas szczególnie 2 chłopcy, przy czym w tej części opowieści skupimy się na starszym z nich. Ronnie, a dokładnie Ronald Wayne Van Zandt, urodził się jako drugie dziecko Lacey'ego, a pierwsze z małżeństwa z Marion 15 stycznia 1948 roku. Ronnie od najmłodszych lat dał się poznać jako dzieciak ciekawski, inteligentny i bardzo pomysłowy. W szkole lubił matmę i historię, ale swoje prawdziwe pasje rozwijał oczywiście poza szkołą, a należały do nich gra w baseball, boks, łowienie ryb i śpiewanie. Wędkowaniu zwłaszcza poświęcał dużo czasu przez całe życie, również gdy zyskał sławę. Był to bowiem dla niego najlepszy sposób, by zapomnieć o szaleństwach otaczającego go świata, odzyskać wewnętrzną równowagę i w spokoju pomyśleć. W dzieciństwie pomyśleć na przykład o tym, jak się wyrwać z Shantytown. Jak sam wspominał, to była niespokojna, nieciekawa okolica. Sporo walk ulicznych i cała masa kłopotów czekających tuż za rogiem. Trochę jak getto, w którym czarni walczą z białymi i nie każdy dożyje następnego ranka. Na szczęście, gdy Ronnie miał 7 lat, rodzina przeniosła się do innej części miasta, ale nie zmienia to faktu, że dla przyszłego wokalisty samo Jacksonville
też wydawało się za małe, by spędzić w nim resztę życia. Ronnie lubił też współzawodnictwo, nie tylko w sporcie, ale i w psotach, a także chętnie przewodził innym. Widać było też po nim wyraźnie, że potrafi się bez reszty zaangażować w to, co go pociąga. Lubił się bić i nigdy nie unikał bujek. Przez jakiś czas myśląc nawet o karierze boksera. Jego idolem był Cassius Clay, znany później jako Muhammad Ali. W szkole średniej mocniej dały o sobie znać negatywne cechy jego charakteru. Krótko mówiąc, był rozrabiaką, który chętnie szukał zaczepki. Jak sam mówił o sobie, jestem chłopakiem, którego kochać może tylko własna matka. Jego pociąg do śpiewania brał się oczywiście z fascynacji muzyką, która w domu Van Zantów była stale obecna. Królowało country, którego Ronnie mógł się nasłuchać dosyta, również jeżdżąc czasem w trasy z tatą, kierowcą 18-kołowej ciężarówki. Ulubieńcem Ronniego był Merle Haggard, ale chłopak szybko zakochał się również w Elvisie. Śpiewać lubił dużo i głośno, nie tylko w wannie, ale i w podstawówce, co było czasem przyczyną kłopotów, gdy nauczyciele orientowali się, że malec śpiewa piosenki w stylu Beer Drinking Daddy. Gdy zaczęła się brytyjska inwazja, Ronnie, jak wielu jego rówieśników, słuchał Beatlesów i Stonesów, a wydarzeniem, które na zawsze zmieniło jego życie, był koncert tych ostatnich w Jacksonville Coliseum 8 maja 1965. Od tego dnia Ronnie wiedział, że chce zostać gwiazdą rocka jak Mick Jagger, tylko taki z południa, z Jacks. Ale trudno zostać gwiazdą rocka w pojedynkę. Ronnie potrzebował zespołu i sam, chodząc już do liceum imienia Roberta Lee, znalazł taki w innej szkole, w gimnazjum Lakeshore. Dowiedziawszy się, że grupa o nazwie The Squires szuka wokalisty, poszedł do nich na próbę i oznajmił, że mogą skończyć poszukiwania, bo to on zajmie miejsce za mikrofonem. Ponieważ pozostali znali jego reputację, nie piosenkarza, tylko chuligana, kandydatura, a w zasadzie ultimatum, zostało przyjęte bez sprzeciwu i tak oto Ronnie dołączył do zespołu wkrótce przemianowanego na Us. Był to pierwszy krok na drodze do sławy człowieka, którego coraz bardziej nakręcało marzenie, by zostać czołowym wokalistą rock'n'rollowym, na podobieństwo swoich ulubieńców pokroju Micka Jaggera czy Paula Rogersa z Free. Drugi krok Ronnie zawdzięcza swojej miłości do baseballa. Otóż pewnego dnia, roku pańskiego 1966, aczkolwiek niektóre źródła podają, że 64, podczas meczu piłka uderzona przez niego trafiła w głowę chłopaka, który razem z kolegą przyglądał się rozgrywce. I to tak mocno, że poszkodowany padł na ziemię. Od przeprosin doszło do regularnej znajomości, a potem przyjaźni. Uderzonym okazał się Bob Burns, przyszły perkusista z Kennedów, a jego kolegą Gary Rosington, wkrótce gitarzysta nowego zespołu. Obaj chłopcy byli młodsi od Ronniego. Bob urodzony 24 listopada 1950 roku o 3, a Gary urodzony 4 grudnia 1951 prawie o 4 lata. Gdy jednak okazało się, że łączy ich wspólne zamiłowanie i to nie tylko do baseballu, bo obaj grali też w lokalnych drużynach, ale przede wszystkim do muzyki rockowej i kapel takich jak Stonesi czy Cream, Van Zandt nie zamierzał przejmować się drobną różnicą wieku. A gdy wyszło na jaw, że Gary i Bob grają na instrumentach, Ronnie stwierdził, że ta znajomość całkiem nieźle rockuje. Bob i Gary mieli już swój zespół You, Me and Him, w którym na basie grał Larry Junstrom, ale z chęcią połączyli siły z Ronnim, który olał Us, wybierając gości gotowych zaangażować się w kapelę równie mocno co on. Koledzy szybko doszli jednak do wniosku, że do składu przyda się druga gitara i zaczęli rozglądać się za odpowiednim kandydatem. Jeszcze z czasów Us Ronnie wiedział, że w tym samym gimnazjum istniała konkurencyjna kapela The Mods, w której grał dobrze zapowiadający się Allen Collins. Gary Rosington również znał Collinsa, więc chłopaki postanowili ściągnąć go do siebie. Gdy jednak Ronnie spotkał Allena na ulicy i zawołał go, ten zaczął zwiewać na swoim rowerze, bojąc się, że Van Zandt chce mu spuścić łomot. Udało się go dopaść dopiero następnego dnia na boisku do baseballa. Tu też są różne wersje tej historii. I wyjaśnić, że chcą go do swojej kapeli. Allenowi ulżyło, a propozycję przyjął. Larkin Allen Collins Jr., bo tak się nazywał pełnym imieniem i nazwiskiem, był z nich wszystkich najmłodszy. Urodził się 19 lipca 1952 roku, ale talentem przewyższał niejednego dorosłego muzyka. Poszerzony o niego, teraz już 5-osobowy skład, zaczął grać próby, a także pierwsze koncerty. Początkowo nazwy zmieniały się często. Były wśród nich My Backyard, Conqueror Worm, Wildcats, The Pretty Ones, Sons of Satan, The Noble Five i 1%. Jako The Noble Five udało im się zagrać nawet pierwszy koncert za kasę, ale większą popularność zaczęli zdobywać już jako 1%. Co do jej pochodzenia, sami muzycy podawali różne wersje. Ronnie zwykł tłumaczyć, że spośród wszystkich muzyków, którzy próbują grać profesjonalnie, sukces odnosi tylko 1%. I on chce być w tym 1%.
Z kolei Gary Rossington mówił, że nazwę wzięli od tatuaży, jakie nosili członkowie Hells Angels w filmie, który zespół właśnie obejrzał. Zdaniem gitarzysty pozwalało im to myśleć o sobie jako o wyjętych spod prawa. 1%, podobnie jak wiele innych zespołów rockowych z Jacksonville, skorzystali z wielkoduszności Arta Eisena, właściciela klubu muzycznego Comic Book Club w centrum miasta. Art nie tylko zapraszał do siebie kapele rockowe, ale jeszcze im płacił, a dodatkowo udostępniał puste pomieszczenie nad klubem na salę prób. Dzięki temu zespół mógł za darmo ćwiczyć, a także podpatrywać na scenie bardziej uznane składy. Oczywiście czasem im też udawało się wystąpić. Między innymi jako support Hourglass, czyli zespołu braci Allman jeszcze przed Allman Brothers Band. Według wspomnień klawiszowca Hourglass, Paula Hornsby'ego, zespół Roniego zagrał m.in. większość numerów z debiutanckiej płyty Gwiazdy Wieczoru. I to, jak mówią niektórzy, lepiej niż oni sami. Ponoć po koncercie Dwayne i Greg Allmanowie podeszli do muzyków 1% i pogratulowali im występu, a także gorąco namawiali, by tamci zajęli się tworzeniem i ogrywaniem własnego materiału, bo mają wielki potencjał. Ronnie najwyraźniej wziął sobie te słowa do serca, bo cisnął wszystkich w zespole, żeby grali codzienne, wielogodzinne próby. Ponoć potrafił być ostry jak prawdziwy nadzorca, ale z drugiej strony nikt się nie wyłamał. Wszyscy byli na maksa napaleni na granie, więc szlifowali wytrwale własne numery i liczne covery, aby móc je potem zaprezentować wszędzie, gdzie tylko ich zechcą. Jak wspomina Ronnie, to był ogromny wysiłek. Ogromny. A zarazem najlepsze lata naszego życia. W trakcie pracy nad własnym materiałem zaczęły ujawniać się też tendencje, którym zespół miał pozostać wierny również w późniejszych latach, już pod nazwą Lynyrd Skynyrd. Otóż wbrew temu, co można by przypuszczać, zespół nie stawiał na improwizację. Wszystkie partie instrumentalne były wcześniej wielokrotnie przećwiczone i ustalone, a Gary z Allenem sztywno się ich trzymali. Artemus Pyle, późniejszy następca Boba Burnsa, wspomina, że Ronnie wymagał od niego grania zawsze tych samych przejść i akcentów, inaczej awantura wisiała w powietrzu. I nie chodzi o to, że muzycy Skynyrd nie potrafili improwizować. Oczywiście, że potrafili. Ale zdaniem Van Zanta ludzie przychodzili na koncerty, żeby usłyszeć dokładnie to, co znali z płyt czy z radia. I dokładnie to chciał im dostarczać. Determinacja muzyków, by trzymać się obranej drogi, była tak wielka, że w przypadku Ronniego i Garego doprowadziła nawet do pożegnania się ze szkołą. W latach 60. w systemie edukacji, zwłaszcza na południu, panowały bardzo rygorystyczne zasady. Między innymi surowy dress code, czyli wytyczne co do ubioru i wyglądu, w którym między innymi zabraniano chłopakom nosić długie włosy. I to nie mówimy o takich do ramion, tylko jeżeli dotykały powiedzmy kołnierzyka albo brwi, to już były za długie. Buntowniczo nastawiony do wszelkich prób ograniczania jego wolności Ronnie nie mógł zdzierżyć głupich reguł i ciągłych utarczek z nauczycielami, więc w końcu rzucił szkołę, w zamian podejmując pełnoetatową pracę w sklepie z częściami samochodowymi. Wkrótce potem, mając zaledwie 18 lat, ożenił się ze swoją dziewczyną Nadine, a jakiś czas potem parze urodziła się córeczka Tammy Michelle. Dodajmy, że po latach Ronnie żałował, iż nie skończył szkoły i chociaż jego rodzice nie robili mu wyrzutów z tego powodu, zawsze czuł, że nie spełnił oczekiwań swojego taty. Już po odejściu Ronniego w Robert Lee High School zatrudniony został nauczyciel WF-u, Leonard Skinner. Trener szybko dał się poznać jako surowy belfer, rygorystycznie trzymający się regulaminu i ścigający uczniów m.in. za długie włosy. Szczególnie na pieńku mieli z nim Bob Burns i Gary Rossington, którzy kontynuowali edukację po gimnazjum w tym właśnie przybytku wiedzy. Jak wspominali muzycy, starali się na różne sposoby ukrywać swe długie włosy przed trenerem, m.in. natłuszczając je wazeliną, ale wszystko wydawało się, gdy po WF-ie musieli brać obowiązkowy prysznic. Wreszcie, po którymś z kolei zawieszeniu w prawach ucznia, Gary stwierdził walić to i gdy tylko skończył 16 lat, rzucił szkołę. Potem w jego ślady poszedł Bob Burns. Ruch ten oczywiście przysporzył muzykom popularności w kręgach młodzieży z Jacksonville, składając się na ich wizerunek buntowników. Upierdliwemu trenerowi 1% zawdzięczali jeszcze jedno – nową nazwę. Chociaż według wspomnień Gina Odoma, przyjaciela Ronniego z dzieciństwa, a potem ochroniarza Skynyrd, jej geneza jest nieco bardziej złożona. Z jednej strony był znienawidzony belfer, który w pewnym momencie stał się przedmiotem żartów. Gdy chłopaki spędzali razem czas w czyimś domu, na przykład popalając trawę, i zadzwonił telefon lub ktoś zapukał do drzwi, śmiali się, że to Skinner przyłapał ich na gorącym uczynku. Mówili, kto to? Leonard Skinner. Kto to? Leonard Skinner. Jednocześnie któryś z nich, według Odoma Allen Collins, według innych źródeł Bob Burns,
był fanem piosenki A Letter from Camp, wykonywanej przez komika Alana Shermana, znanej też jako A Camp Grenada Song albo Hello Mother, Hello Father, od jej pierwszych słów. Generalnie piosenka żartobliwie przedstawia życie na wakacyjnym obozie, a jedną z postaci w niej wspomnianych był chłopak nazywający się tak samo jak nielubiany nauczyciel. Przypadkowy zbieg okoliczności był zbyt dobrą okazją, by ją przepuścić, więc gdy chłopaki po raz kolejny myśleli nad zmianą nazwy, Bob Burns wyskoczył z pomysłem, by nazwać kapelę imieniem i nazwiskiem WF-isty. Chłopaki pomysł podchwycili i jeszcze tego samego wieczoru podczas koncertu w klubie Forest Inn w Jacksonville Ronnie przedstawił zespół jako Leonard Skinner. Zgromadzeni, w dużym stopniu uczniowie szkół średnich, doskonale znali postać nauczyciela oraz jego zatargi z rockmanami, powitali więc dowcip gromkimi oklaskami. Aplauz oznaczał, że nazwa zostaje. Tylko dla niepoznaki lub może dla wzmocnienia komicznego efektu przekręcono sposób jej pisowni i wymowy. Pisownia najwyraźniej ewoluowała, bo na pierwszych plakatach koncertowych zachowała się jeszcze odmienna wersja – Lynyrd Skynyrd. Warto zaznaczyć, że sam Skinner odszedł ze szkoły wkrótce potem. Przebranżowił się na agenta nieruchomości, a w kilka lat później zapowiadał nawet koncert Skynyrd w rodzinnym Jacksonville. Od tego czasu pozostając z nimi w przyjaznych stosunkach. Ponieważ zespół grał wielogodzinne, codzienne próby, sala nad Comic Book Club, dzielona z innymi kapelami, przestała im wystarczać. Z kolei granie po domach poszczególnych członków kapeli kończyło się notorycznie kłótniami z sąsiadami albo wzywaniem policji. W tej sytuacji zespół zdecydował się na wynajęcie niedaleko Jacks farmy z samotną chałupą, z której uczynili swoją kwaterę główną. Ze względu na gorąc, który zazwyczaj panował w nowej miejscówce latem oraz lodówkę zimą, przezwali chatę Hell House. Intensywne ogrywanie materiału w połączeniu z małym metrażem i ekstremalnymi temperaturami powodowały, że podczas prób znać o sobie dawały wybuchowe temperamenty, co po niektórych członków. O ile Larry i Allen byli spokojni, o tyle Bobowi i Garemu potrafiły puścić nerwy, ale to i tak było nic w porównaniu z Ronim. Przyjaciel zespołu z tamtego okresu, Charlie Fabian, wspomina, jak pewnego razu był świadkiem, gdy Van Sant zwyczajnie zagroził perkusiście spluwą, że rozwali mu łeb, jeśli ten nie zagra raz jeszcze numeru, na który ten nie miał już ochoty. Van Sant używał też pięści, by wymusić posłuch, gdy pozostali obijali się, woląc śmieszkować i jarać zioło niż ćwiczyć. Ale nie da się ukryć, że dzięki tej tyranii, napędzanej marzeniem, zespół wspiął się ostatecznie na szczyt. Ronnie mawiał potem na przykład do Collinsa, że gdyby nie on, gitarzysta wciąż tkwiłby głową w worku z klejem, odnosząc się do czasów gimnazjalnych, gdy Allen zapisał się na zajęcia z obróbki drewna tylko po to, by wdychać opary kleju, od których zresztą raz dość poważnie się zatruł. Allen był też tym, który jako pierwszy w kapeli już jako nastolatek przeginał z piciem i generalnie zdradzał autodestrukcyjne ciągoty. Gdzieś między rokiem 68 a 69, jeszcze jako 1%, zespół nawiązał współpracę z lokalnym studiem i wytwórnią Shade Tree Records. Ich właściciele, Jim Sutton i Tom Markham, byli pod takim wrażeniem koncertu grupy w Comic Book Club, że zaproponowali jej od razu 5-letni kontrakt. Od lata 69 zespół zaczął się wypuszczać w dalsze trasy, dając koncerty poza Jacksonville i północną Florydą. Dokonał też pierwszych nagrań, wypuszczając lokalnie 2 single. Przy czym kwestią sporną jest, czy ukazały się jeszcze pod nazwą 1%, czy już Lynyrd Skynyrd. Podobnie jak nie jest w 100% pewne, kiedy ostatecznie zespół zmienił nazwę. Pewne jest jedno. Furory single nie zrobiły. Ronnie i reszta nie poddawali się jednak, tylko wytrwale pracowali dalej, mocno wierząc, że uporem, wysiłkiem i wyrzeczeniami zapracują w końcu na sukces. Przyszły basista Skynyrd, Leon Wilkeson, mówił, że Ronnie prowadził zespół niczym Stalin Rosję, ale też wszyscy przyznawali, że chłop miał wizję i determinację, potrzebną, by ją urzeczywistnić, a mimo niezłego wycisku opłacało się być po jego stronie. Powiem więcej, nikt świadomie nie chciał być po stronie przeciwnej, zwłaszcza gdy lider był wypity. Musimy też pamiętać, że Ronnie pochodził z ciężko pracującej rodziny, z robotniczego miasta i codzienna charówka czy różne wyrzeczenia były dla niego i jego kumpli czymś naturalnym. A wyrzeczenia czekały ich po drodze różne. Dla przykładu, w roku 1970 Allen Collins ożenił się z Katie Jones, a koledzy byli jego drużbami na ślubie. Ponieważ jednak panna młoda bała się reakcji taty na widok długowłosych mężczyzn, muzycy zgodzili się wystąpić w perukach, pod którymi ukryli bujne czupryny. Ponoć Ronnie musiał też zakładać perukę w sklepie swojego szwagra z częściami samochodowymi, w którym pracował na pełen etat po odejściu ze szkoły. Ślub Collinsa
warto odnotować z jeszcze jednego względu. To tam zespół po raz pierwszy, lub jak chcą inne źródła, jeden z pierwszych, zaprezentował publicznie legendarną już kompozycję Freebird, która od razu zrobiła na słuchaczach piorunujące wrażenie, aczkolwiek w kolejnych latach przeszła jeszcze istotne zmiany. Jej kompozytorem był Allen, a słowa rozpoczynające utwór pochodzą od Katie Jones, wówczas jeszcze jego dziewczyny. Ponoć widząc, że w jego życiu muzyka zawsze będzie równie ważna, co ona, a może nawet ważniejsza, Katie zapytała: "If I live here tomorrow, would you still remember me?" Czyli jeśli jutro stąd odejdę, czy wciąż będziesz mnie pamiętać? Nie wiem, czy Allen coś na to odpowiedział, ale według legendy zabrał się od razu do pisania piosenki. Tak go to pytanie zainspirowało. Ostatecznie o pomoc z tekstem poprosił Roniego i tak narodził się kultowy przebój, a kończąca go długa część solowa została opracowana podobno po to, by Van Zandt miał chwilę odpoczynku od śpiewania podczas koncertów. Co było mu potrzebne zwłaszcza dlatego, że zawsze śpiewał z gardła, nigdy nie nauczył się używać przepony. Ponieważ starania właścicieli Shade Tree Records niczego poza kilkoma nagraniami zespołowi nie przyniosły, umowę zdecydowano się rozwiązać za porozumieniem stron jeszcze w 1970. Później kapelą zainteresował się Alan Walden, brat Phila Waldena, właściciela wytwórni Capricorn Records. Walden stał się w zasadzie menadżerem Skinheadów i to on namówił ich, by uzbierali kasę na nagranie demówki w studiu Muscle Shoals w Alabamie. Zanim jednak do tych nagrań doszło, zespół musiał uporać się z problemami w składzie. Po pierwsze, z zespołem nieoczekiwanie rozstał się Bob Burns, który postanowił jednak wrócić do szkoły. Na jego miejsce zespół przyjął Rickeya Medlocka, co może zdziwić wszystkich kojarzących tę postać m.in. jako gitarzystę Blackwood, a od 1996 właśnie Skinheadów. Otóż Ricky jest multiinstrumentalistą, a w interesującym nas okresie akurat odszedł z Blackwood i szukał jakiegokolwiek zajęcia. W Skinheadach chciał się zaczepić jako techniczny, ale zamiast tego zaproponowano mu stołek perkusisty. Medlock zgodził się i już z nim dokonano pierwszych nagrań w Muscle Shoals, z których kilka numerów znalazło się potem na płycie Skinner's First and Last, ale o niej sobie jeszcze powiemy. W sesji tej nie brał udziału również Larry Newstrom, którego Ronnie zwyczajnie z kapeli wywalił. Taka jest przynajmniej najbardziej popularna wersja, ponieważ po latach sam Larry twierdzi, że z kapeli odszedł. Ponoć basista nie pasował Van Zandtowi wizerunkowo do jego wizji zespołu, chociaż pojawiają się też głosy, że zwyczajnie nie angażował się tak mocno, jak oczekiwał tego lider. Larry osiągnął później sukces z 38 Special, a w Skinheadach chwilowo zastąpił go Greg Walker, również z Blackwood. Wyniki pierwszej sesji w Muscle Shoals Alan Walden zaprezentował swojemu starszemu bratu, Philowi, szefowi Capricorn Records, ale do podpisania umowy nie doszło. Phil nie był zainteresowany nowymi kapelami, wolał skupić się na obecnych gwiazdach, jak chociażby Allman Brothers Band. Z kolei Ronnie absolutnie nie zamierzał trafić gdzieś, gdzie będą traktowani po macoszemu i od początku będą pozostawali w cieniu braci Allman. Alan Walden udał się jeszcze do 8 czy 9 innych wytwórni, ale wszystkie odrzuciły materiał i po namyśle wraz z szefem Muscle Shoals Jimmy Johnsonem doszli do wniosku, że może zainteresowanie innych wytwórni wzrośnie, gdy zespół będzie miał materiału demo na całą płytę. Zaplanowali więc dogrywkę nagrań jesienią 1972. W międzyczasie w składzie nastąpiły kolejne roszady. Ricky Medlock i Greg Walker wrócili do Blackwood, natomiast do Skinheadów za Gary wrócił Bob Burns, który najwyraźniej poukładał sobie w głowie priorytety. Z kolei posadę basisty objął Leon Wilkeson, pseudonim Thumper, a w późniejszym okresie Mad Hatter, czyli szalony kapelusznik, jak z Alicji w Krainie Czarów, a to z powodu upodobania do najróżniejszych nakryć głowy. Leon urodził się 2 kwietnia 1952 i zanim dołączył do zespołu, zdążył wyrobić już sobie renomę jednego z lepszych basistów w Jacksonville. Ostatnim elementem układanki pod nazwą Lynyrd Skynyrd okazał się Billy Powell, urodzony 3 czerwca 1952, który początkowo przez jakieś 2 lata pracował jako techniczny zespołu. Ponoć pewnego razu już w roku 1972 po jakimś koncercie Billy siadł do pianina i zaczął na nim grać, ku zdumieniu reszty zespołu, która do tej pory nie znała swego technicznego z tej strony. Według jednej z wersji Powell zaprezentował im swój pomysł na zmiany aranżacyjne we Freebird, które oczywiście wielce im się spodobały. Jakby nie było, Powell został wciągnięty do składu liczącego teraz już 6 osób. Klawiszowiec miał wykształcenie mocno klasyczne i ponoć dopiero w Skynyrd zaczął się uczyć grać bardziej z sercem, czuć rock'n'rolla. Za to, jak już poczuł, stał się idealnym dopełnieniem gitarowego duetu.
Ważne zmiany zaszły w tym okresie również w otoczeniu zespołu. Jeszcze w 1969 Ronnie rozwiódł się z Nadine, a jakiś czas potem zaczął spotykać się z Judy Seymour, która w 1972 została panią Van Zandt. Poza tym do ekipy ścisłych współpracowników i przyjaciół zespołu dołączył Dean Kirkpatrick, artysta, grafik i człowiek od wszystkiego, który na przykład pomagał Garemu i Allenowi w doborze scenicznych ciuchów, ale ponoć też załatwiał zespołowi dziewczyny i prochy. Aby zaistnieć w szerszej świadomości, zespół starał się dużo występować poza Jacksonville i północną Florydą. Między innymi załapał się na regularne granie w Atlancie, stolicy Georgii. W tym okresie na południowej scenie muzycznej karty rozdawała wytwórnia Capricorn z Macon, również położonego w Georgii. Jeśli ona nie interesowała się jakąś kapelą, ta nie miała specjalnie alternatywy. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy w Atlancie powstała wytwórnia Sounds of the South, sponsorowana tak naprawdę przez giganta MCA Records z Los Angeles. Jej założycielem był legendarny już wówczas muzyk Al Kooper, jeden z założycieli Blood, Sweat and Tears, ale też wzięty muzyk sesyjny, znany ze współpracy ze Stonesami, Hendrixem czy Dylanem. Dość powiedzieć, że to jego organy słychać w słynnym Like a Rolling Stone tego ostatniego. Al Kooper zainteresował się Skynyrd, widząc ich występ w jednym z klubów w Atlancie. Chociaż początkowo Cooper nie był przekonany do ich nazwy i do Ronniego, który jako frontman wydał mu się odrażający. Z czasem jednak uległ czarowi wokalisty i podpisał z zespołem kontrakt. Ponoć zdobył ich zaufanie, pożyczając im $5000 na zakup nowego sprzętu, po tym jak ich poprzedni został skradziony. A co do Ronniego, to prawda. Nie był on żadnym Adonisem, typem czarującego przystojniaka, łamaczem damskich serc. Nie był też wokalistą olśniewającym skalą głosu czy ekspresyjnym zachowaniem na scenie. A jednak miał to coś, co działało jak magnes na publikę i słuchaczy. Miał charakterystyczny głos i manierę wokalną. Przede wszystkim jednak był autentyczny, bardzo szczery, a jego teksty, traktujące często o zwykłych sprawach, o sytuacjach wziętych z życia, sprawiały, że ludzie mogli się z nimi utożsamiać. Szczery był też jego sceniczny image, w którym nie stawiał na żadne ekstrawaganckie stroje, występując najczęściej w dżinsach i t-shircie, dbając w zasadzie tylko o dwa elementy garderoby. Kapelusz hazardzisty, zrobiony na zamówienie w firmie Texas Hatters oraz brak butów na scenie. Czy granie na boso było wystudiowaną pozą czy potrzebą, trudno jednoznacznie ocenić. Jego żona Judy Van Zandt wspomina, że Ronnie generalnie uwielbiał chodzić boso i to od małego. A za to potrzebą w dorosłym życiu mogła stać bardzo prozaiczna przyczyna. Z powodu niegdyś złamanej kostki miał założony pręt usztywniający, a ten mógł powodować dyskomfort przy noszeniu obuwia. A przy okazji uchronił wokalistę przed powołaniem do wojska i wizytą w Wietnamie. Jakby nie było, Ronnie uczynił z występowania na bosaka swój znak firmowy i element swojej legendy, tłumacząc romantycznie w wywiadach, że dzięki temu czuje ciepło sceny. Wizerunek buntownika ocieplały też jego tatuaże. Orła z rozłożonymi skrzydłami nad amerykańską flagą oraz zwój papieru z napisem Lacey, czyli z imieniem jego ojca. Jak wspomina Cooper, rok 1973 to były czasy triumfu m.in. rocka progresywnego. Grup w stylu Yes, Genesis, King Crimson czy Emerson Lake Palmer. Świetnych technicznie, ale też czasem zbyt patetycznych i pretensjonalnych. Świat potrzebował alternatywy w postaci prostej rock'n'rollowej kapeli i Skynyrd idealnie się do tego nadawali. Zwłaszcza, że Ronnie nie trawił wymienionych zespołów. Al Kooper załatwił zespołowi Studio One w Atlancie, gdzie mogli bez przeszkód pracować nad pierwszą płytą. A w zasadzie, gdy już się uporali z przeszkodą, jaką było odejście basisty. Otóż Leon Wilkeson najwyraźniej nie był do końca pewny, czego chce w życiu, może też wystraszył się nowych perspektyw, a może po prostu zniechęcał go fakt, że w zasadzie nie dostawali żadnych pieniędzy, bo prawie każdy zarobiony grosz Ronnie odkładał do kasy zespołowej lub od razu inwestował w kapelę. Na szczęście na miejsce Leona szybko udało się pozyskać świetnego gitarzystę, Eda Kinga. Według Billego Powella technicznie prawdopodobnie najlepszego, jaki grał w Skynyrd. Ed urodził się 14 września 1949 i też pochodził z południa, tyle że Kalifornii. Wprawdzie był przede wszystkim gitarzystą, ale w potrzebie obiecał wesprzeć chłopaków na 4 strunach. Co prawda Ronnie wpierw obiecał tę posadę Laremu Steele'owi, który poświęcił sporo czasu, by nauczyć się partii Leona, ale wyszło na to, że Van Zandt zapewnił sobie podwójne zabezpieczenie i ostatecznie wybrał Kinga.
Lata później Allen Collins na urodzinach Larego przyznał, że go zwyczajnie wydymali, po czym wziął kolegę do sklepu muzycznego i kazał mu wybrać sobie, jaką tylko chce gitarę, za którą zapłacił w ramach przeprosin. Zespół odwiedzał Studio One od marca do maja 1973, nagrywając i dopieszczając utwory, które ostatecznie znalazły się na wybitnym debiucie, opublikowanym w sierpniu tegoż roku pod tytułem Pronounced Lynyrd Skynyrd, co po czasie muzycy komentowali jako błędny zapis, ponieważ sami czytali nazwę Lynyrd Skynyrd. Produkcją albumu zajął się Al Kooper, który dograł w kilku piosenkach np. ścieżki organów czy mandoliny. Ponieważ zarówno Cooper, jak i Van Zandt mieli bardzo silne osobowości i wizję tego, jak ma wyglądać efekt końcowy, dochodziło między nimi do starć, ale w dobrej wierze, aby muzyce nadać najlepszy kształt i brzmienie. Ponoć takim punktem spornym był Simple Man, za którym Cooper nie przepadał, a zespół uparł się, że musi się znaleźć na płycie, choćby nie wiem co. Według wspomnień producenta, zespół nagrał go potajemnie, gdy on poszedł już ze studia do domu. Według Gina Odoma, Ronnie zaprowadził Ala do jego Bentleya, posadził za kółkiem i kazał jechać do domu, dodając, że zadzwonią do niego, gdy skończą nagrywać ten numer. Ostatecznie kawałek trafił na płytę, a faworyt Coopera, Mr. Banker, znalazł się na odwrocie pierwszego singla z Gimme Free Steps na stronie A. Album zebrał bardzo dobre recenzje i na liście Billboard 200 dotarł do miejsca 27, co jak na debiut było bardzo dobrym wynikiem. Nie bez powodu uznawany jest za jedno z najlepszych dokonań zespołu, zawiera bowiem kilka nieśmiertelnych numerów z ich repertuaru. Zaczyna się krótką, treściwą wizytówką Skynyrd, I Ain't The One, w której mamy w zasadzie od razu kwintesencję ich stylu. Fajnie bujające riffy gitar, wypełniające przestrzeń pianino Powella, zadziorny wokal Van Zandta plus jego gwizdanie, solidną sekcję rytmiczną oraz oczywiście świetne partie solowe Allena Collinsa z elementami gitarowych harmonii. Następujący po nim długi Tuesday Is Gone to wzruszająca ballada, w której pierwsze skrzypce, mimo że na gitarze, wiedzie Gary Rossington. W kawałku tym udzielił się instrumentalnie również Al Kooper, grając zamiast Eda Kinga na basie, przede wszystkim jednak wzbogacając aranżację o piękną, orkiestrową partię Mellotronu. Oczywiście wtóruje im niezrównany Ronnie Van Zandt, wyśpiewując w przejmujący sposób kolejne wersy o rozstaniu z ukochaną. Kolejny klasyk to wesołe Gimme Free Steps, wypełnione świetnymi partiami gitar i niesione przez zabawną opowieść w doskonałej interpretacji Van Zandta. Utwór opowiada zresztą prawdziwą historię, w której wokaliście faktycznie jakiś zazdrosny chłopak groził bronią za to, że tańczył z jego dziewczyną. Co ciekawe, Ronnie wcale nie pozuje tu na twardziela czy super macho. Zamiast tego prosi o 3 kroki odstępu, by móc opuścić bar bez przykrych konsekwencji. To była jedna z tych historii, które tak bardzo przemawiały do publiczności i budowały wizerunek artysty jako spokoziomka, swojaka, jednego z naszych. Ten obraz utwierdzał jeszcze lepiej kolejny numer na płycie, jedna z moich najukochańszych rockowych piosenek, Simple Man. Zaczynający się jak spokojna ballada, z prostymi, ale szczerymi i dającymi do myślenia słowami o tym, co w życiu stanowi prawdziwą wartość. W refrenach zmienia się w podniosłą pieśń, która chwyta za serce i nie puszcza już do końca. Ale największe wrażenie robi na mnie tutaj genialna solówka Rossingtona, która wryła mi się w serce i głowę jak mało która. Dodam też, że jak dla mnie Always Somewhere Skorpionsów wypada tak, jakby Niemcy co najmniej inspirowali się utworem Skynyrd. Posłuchajcie, porównajcie, chętnie przeczytam w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Things Going On i Poison Whiskey to kolejne riffowe klejnociki, pierwszy z nich piętnujący samolubnych polityków, drugi przestrzegający przed skutkami picia alkoholu, co brzmi nieco dziwnie lub wręcz hipokrytycznie z ust kogoś, kto za kołnierz raczej nie wylewał. Ale że to fajne łojenie, można przymknąć na to oko i ucho. Z kolei żartobliwy Mississippi Kid to jedyny na płycie kawałek akustyczny, w dodatku skomponowany przez Ala Coopera, który zagrał w nim na mandolinie. Ale to wszystko jest i tak tylko przygrywka przed ostatnim utworem na płycie i tu muszą się pojawić same superlatywy. Rewelacyjnym, zapierającym dech w piersiach, nieśmiertelnym Freebird. Ponad 9-minutowy hymn na cześć wolności, z 2 wyraźnie zarysowanymi częściami. Pierwszą balladową z wzruszającym śpiewem Rodniego, piękną partią klawiszy i gitarą slide w wykonaniu Gary'ego Rossingtona oraz drugą, ostrą, pędzącą do przodu na złamanie karku, z genialną solówką odlatującego w niej niczym tytułowy wolny ptak Allena Collinsa, przy której ja nie potrafię spokojnie usiedzieć na 4 literach, a jak puszczę ją w aucie,
no to muszę bardzo uważać, żeby nie przekraczać prędkości. Przynajmniej nie za bardzo. Powiem krótko, dla mnie to jest absolutny majstersztyk, numero uno w repertuarze Lynyrd Skynyrd i zdecydowanie jeden z najlepszych numerów w całej historii rocka. Myślę, że spokojnie trafiłby do mojego prywatnego top 10, gdybym się bawił w takie zestawienia, a w zestawieniu najlepszych rockowych solówek, którego też zresztą nigdy nie robiłem, byłby u mnie najprawdopodobniej na miejscu pierwszym. Warto dodać, że Freebird był drugim singlem z albumu, wydanym w listopadzie 1974, w oczywiście skróconej wersji, która dotarła do 19 miejsca listy Billboard. Co ciekawe, był to singiel wydany już po ukazaniu się drugiego albumu zespołu i po 2 singlach z tamtej płyty. Najwyraźniej wydany pod wpływem rosnącej popularności, jaką utwór w międzyczasie zdobył, głównie dzięki żywiołowym wykonaniom na koncertach. A koncerty niemal z dnia na dzień przyniosły się do lepszych klubów i Skynyrd mogli odczuć, że wreszcie coś się ruszyło. Ich muzyka zaczęła lecieć na falach radiowych, tłumy na koncertach gęstniały, album sprzedawał się bardzo dobrze. Gorączkę podkręciła jeszcze udana kampania reklamowa, którą w gazetach przygotował Al Kooper przy finansowym wsparciu MCA na 6 tygodni przed wydaniem płyty. Kampania zaczynała się od hasła Who is Lynyrd Skynyrd, czyli kim jest Lynyrd Skynyrd, i pokazywała wpierw tylko czaszkę i skrzyżowane piszczele. W kolejnych tygodniach reklama zajmowała coraz więcej miejsca i prezentowała więcej informacji, by w tygodniu premiery zająć pełne 2 strony. Grunt pod sukces był naprawdę dobrze przygotowany, a muzyka zrobiła resztę roboty. Z pewnością pomagał też fakt, że wraz z płytami Allman Brothers Band, debiutem Skynyrd i prawie równoczesnym debiutem Marshall Tucker Band, prasa ukuła termin Southern Rock na określenie muzyki zespołów rockowych z południa Stanów, który szybko się przyjął, a kapele z tego nurtu cieszyły się wielkim wzięciem. Kiedy jednak przyjrzymy się okładce debiutanckiej płyty Skynyrd i policzymy gości na zdjęciu, coś nam tu się przestanie zgadzać. Wszak album nagrało 6 chłopa, a tutaj jest ich 7, a tym dodatkowym jest Leon Wilkeson. O co chodzi? Otóż, gdy sesje już dobiegły końca i szykowano się do wydania albumu, Ronnie wziął na stronę Eda Kinga i powiedział mu wprost: Ed, jesteś najgorszym basistą na świecie. King wcale nie zamierzał z tym dyskutować. Dobrze wiedział, że jego instrumentem jest gitara. Zasugerował więc, by dali mu grać na niej, a na bas przyjęli z powrotem Leona, który ponoć miał już dosyć pracy w fabryce lodów i przebąkiwał o chęci powrotu. Ronnie ucieszył się z reakcji Kinga, ponieważ dokładnie taki miał plan. I tak oto zarówno na okładce, jak i na koncertach Skynyrd mogło prezentować już 7-osobowy skład ze słynną armią 3 gitar. Nabierająca tempa kariera zespołu wymagała również osoby, która by nią odpowiednio pokierowała. Ronnie uznał, że Alan Walden nie jest najlepszym człowiekiem do tej roboty, gdy zmieniła się skala całego przedsięwzięcia. Walden zgodził się z tym i bez problemów ustąpił miejsca Peterowi Rage'owi, który był wtedy m.in. menadżerem The Who. Ronnie był oczarowany jego skutecznością i kontaktami w branży, dzięki którym Skynyrd jeszcze w listopadzie 1973 ruszyli na trasę po 12 miastach Ameryki jako support The Who promującego kwadrofenię. Dla zespołu, który do niedawna grał dla maksymalnie kilkuset widzów, przeskok do występów przed co najmniej kilkunastotysięcznymi tłumami był skokiem na głęboką wodę. Sami przyznawali, że pierwszy koncert zawalili, grając wszystko za szybko, tak byli spietrani. Stopniowo jednak oswoili się z nową sytuacją i już wkrótce ich występy były przez rozwrzeszczanych fanów The Who przyjmowane owacjami. Niestety, tournée z brytyjskimi gwiazdami miało i swe ciemne oblicze. Stremowani muzycy, słysząc, że wszystkie wcześniejsze supporty The Who były niemalże zjadane żywcem przez publikę, stwierdzili, że dobrze im zrobi małe znieczulenie przed wyjściem na scenę. Zaczęli więc sięgać po procenty, a kiedy raz zaczęli, nie potrafili przestać. Oczywiście na tym etapie nie stanowiło to jeszcze problemu, ale pewna granica została przekroczona. Na początku 1974 zespół ponownie wszedł do studia. Jednak tym razem było to nowoczesne Record Plant w Los Angeles. Tam zarejestrowali ścieżki na drugi longplay zatytułowany Second Helping. Producentem ponownie został Al Kooper, a obie strony najwyraźniej dotarły się przy debiucie, bo teraz praca przebiegała bez większych zgrzytów. Jednym z zarejestrowanych numerów była z wyglądu niepozorna piosenka skomponowana przez Eda, Garego i Roniego. Zaczęło się od gitarowego patentu, który wymyślił Rosington, a King go zmodyfikował. Wokalista dołączył, układając refren, a niecałe 2 godziny później, mając już gotowy cały tekst.
ułożony w głowie, bo według wspomnień kolegów miał tak dobrą pamięć, że nigdy nie musiał tekstów zapisywać. Samo nagrywanie, za wyjątkiem chórków, zajęło 1 dzień, a do solówki, która, jak gitarzysta twierdzi, mu się przyśniła, Ed King podchodził ponoć tylko raz. Co ciekawe, cały utwór jest w tonacji D, natomiast Ed zagrał solo w tonacji G, ale zespół uznał, że wypada to dobrze i tak je zostawiono. Zostawiono również decyzją Coopera słowa turn it up, czyli podgłośnijcie, które Ronnie wypowiada na samym początku, prosząc o mocniejszy sygnał na słuchawkach podczas nagrywania wokalu. Potem dodano jeszcze kobiecy chórek i tak narodził się największy hit Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Hit, który do tej pory budzi też sporo kontrowersji ze względu na tekst. Okej, nikt nie ma problemu z refrenem, w którym Ronnie po prostu wychwala Alabamę niczym kawałek mitycznej Ziemi Obiecanej, gdzie niebo jest tak pogodne. Podobnie nie budzi sprzeciwu trzecia zwrotka, w której wspomniane jest studio Muscle Shoals i jego obsługa przez zespół nazywana Swampers, z którego pochodziło mnóstwo świetnej muzyki działającej według słów piosenki niczym balsam na duszę. Niektórzy, w tym Neil Young, mogli mieć problem z pierwszą zwrotką, w której Van Zandt śpiewa, że południowcy nie potrzebują u siebie znanego artysty. Czemu? Ano, była to odpowiedź na zjadliwe piosenki Younga Southern Man i Alabama. W uproszczeniu Neil przedstawił mieszkańców południa jako rasistów odpowiedzialnych za niewolnictwo i segregację rasową. Zdaniem Ronniego muzyk przesadził, nadmiernie generalizując i wrzucając wszystkich do jednego wora, za co należał mu się ptyczek. Co ciekawe, Neil Young po latach w swojej biografii przyznał, że wstydzi się teraz oskarżycielskich tekstów i przyznaje, że reprymenda była zasłużona. Artysta zresztą utwór Skynyrd od początku polubił, sam wykonywał go kilkakrotnie na żywo i mówi, że jest dumny z faktu, że jego nazwisko pojawia się w takim przeboju. Z kolei Ronnie zawsze lubił dokonania Neila i nieraz występował w koszulce z podobizną artysty. Można go zobaczyć w niej chociażby na okładce 5. płyty Skynyrd Street Survivors. No dobra, ale to wciąż nie jest zbyt kontrowersyjne. W czym zatem problem? Otóż rozchodzi się o zwrotkę drugą, w której wspomniany jest ówczesny gubernator Alabamy Wallace, zwolennik segregacji rasowej. Otóż Ronnie śpiewa, że w Birmingham, dużym mieście Alabamy, znanym z krwawych zamieszek na tle rasowym, kochają gubernatora. Po tym stwierdzeniu kobiecy chórek śpiewa bu, 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 a potem Ronnie dodaje, że zrobiliśmy, co tylko mogliśmy. I teraz są co najmniej 2 szkoły interpretacji. Ta, która wydaje mi się bardziej sensowna, głosi, że śpiewając, iż gubernatora kochają, a nie kochamy, Ronnie wskazuje wprost, że nie należy do jego zwolenników, co podkreśla wybuczenie gubernatora przez chórzystki Clyde King i Mary Clayton, notabene czarnoskóre. W tym kontekście drugi wers oznacza, że zrobili co mogli, aby Wallace nie został wybrany. Ale zawsze znajdą się i tacy, którzy zinterpretują wszystko na odwrót. Według nich piosenka stanowi poparcie dla Wallace'a. Buczenie chórzystek jest jakoby głosem ludzi z północy, którymi jednak południowcy się nie przejmują, a słowa zrobiliśmy co mogliśmy oznaczają, że dołożyli wszelkich starań, by Wallace znalazł się u władzy. I co ciekawe, ten sposób interpretacji łączy zarówno zwolenników gubernatora i jego polityki, jak i tych, którzy zarzucają muzykom wspieranie rasizmu. Oczywiście ludzie ci pozostają głusi na to, co tłumaczył Ronnie dawno temu, twierdząc wprost, że nie jest zwolennikiem gubernatora i nie podoba mu się to, co Wallace mówił o Afroamerykanach. Z drugiej strony, cały zespół otrzymał od Wallace'a tytuły honorowych podpułkowników milicji stanu Alabama i wyróżnienia jakoś nikt nie zwrócił, chociaż Ronnie sprawę bagatelizował, mówiąc, że to jakaś bzdurna tabliczka i że na pewno nie będą brali udziału w żadnych kampaniach kontrowersyjnego polityka. Oliwy do ognia dolewał też w pewnych kręgach pomysł wytwórni, na który zespół dość bezrefleksyjnie przystał, aby na koncertach wywieszać w tle za sceną flagę Konfederacji, tzw. Confederate Battle Flag, zwaną też Krzyżem Południa albo flagą Dixie. Dla nich był to po prostu symbol ich małej ojczyzny, część ich historii, obecna zresztą w tamtym okresie we flagach wielu południowych stanów. Był to też dla nich symbol buntu i oporu, dobrze ich zdaniem współgrającej z ich buntowniczym wizerunkiem. Mimo to dla wielu osób była, a zwłaszcza teraz jest, to jawna manifestacja poglądów rasistowskich. Oczywiście duży wpływ na takie postrzeganie ma zawłaszczenie tej flagi przez środowiska skrajnie prawicowe, w tym Ku Klux Klan. Abstrahując od tych kontrowersji i powiązań z polityką, Sweet Home Alabama, którego tekst Ronnie uważał tak naprawdę za żart, to po prostu świetny rockowy kawałek i tego bym się trzymał.
a na Second Helping było takich oczywiście dużo więcej. Zaraz po Błękitnych niebach Alabamy Skynyrd raczy nas powolnym, bluesowym I Need You z pięknymi gitarami granymi unisono przez Rosingtona i Collinsa. Żartobliwy, energiczny Don't Ask Me No Questions, wzbogacony o dęciaki, na których udziela się m.in. Bobby Keys, znany ze współpracy ze Stonesami, to kolejny życiowy kawałek, w którym Ronnie tłumaczy fanom i znajomym, żeby po powrocie z trasy dali mu spokój i nie wypytywali o sprawy zespołowe, bo zwyczajnie ma ochotę odpocząć. Może pogadać co najwyżej o wędkowaniu. Z kolei ostry, zbudowany na fantastycznym riffie Working for MCA, z gardłowym krzykiem Leona, nie Roniego, na początku, krzykiem, który stawia włosy na głowie, to ulubiony otwieracz koncertowy, a jednocześnie złośliwy komentarz do umowy podpisanej z MCA Records. Jak Ronnie zapewnia w tekście, lepiej, żeby jankescy spryciarze wypłacali mu obiecane pieniądze i żeby wiedział, gdzie one trafiają. Spokojniej, nieco w stylu country czy country bluesa, robi się w The Ballad of Curtis Love, opowiadającej o dzieciaku, który zbiera butelki, by uzyskaną kasę dać staremu murzynowi na flaszkę, w zamian za co ten gra mu bluesa na swojej gitarze dobro. Co ciekawe, postać Curtisa oparta została na kilku faktycznie istniejących postaciach, wśród których byli m.in. Claude Papa Hamner, właściciel spożywczaka w okolicy, w której dorastał Ronnie, oraz Shorty Medlock, dziadek Rickeya. Obaj bynajmniej nie czarni. Pomysł, by z bohatera piosenki uczynić siwego Afroamerykanina, miał być hołdem również dla wielu anonimowych bluesmenów z drewnianych werand południa, którzy nie mieli szczęścia czy ochoty, by zdobyć sławę, za to zwyczajnie kochali grać. Ci, którzy oskarżają zespół o rasizm, powinni się zatem dwa razy zastanowić, nim zrobią to ponownie. Warto dodać, że bohaterowi nadano dla żartu żydowskie nazwisko, a pomysłodawcą tego zabiegu był ponoć Ed King, grający w tym numerze zresztą kapitalne partie slajdem. Zaraz potem tempo znowu przyspiesza, a biodra same zaczynają się kręcić. To swamp music, odwołujące się do bagiennych klimatów południa, do czego muzycy z Florydy mieli zdecydowanie większe prawa niż główni przedstawiciele swamp rocka, czyli Creedence Clearwater Revival. Z kolei oparty na skocznym riffie The Needle and the Spoon, mimo dość pogodnej melodii, kryje jedno z ważniejszych przesłań wśród tekstów Roniego. To ostrzeżenie przed narkotykami, zwłaszcza twardymi. Stąd tytułowe Igła i łyżka. Ostrzeżenie poniekąd autobiograficzne, bo w tym okresie poza whisky Van Sant lubił raczyć się i mniej legalnymi używkami, podobnie zresztą jak reszta zespołu. Longplay zamyka rewelacyjne Call Me The Breeze, cover J.J. Cale'a, wykonane z ogniem i niesamowitym feelingiem. Mamy w nim świetną solówkę Rosingtona i równie udany popis Billego Powella. Ale ja szczególnie lubię moment, kiedy do pianina dołączają dęciaki. No, trudno oprzeć się pokusie, by rzucić wszystko i zatańczyć. Co ciekawe, aby wspierać sprzedaż wydanej w kwietniu 1974 roku płyty, jako pierwszy singiel wypuszczono nie Sweet Home Alabama, tylko Don't Ask Me No Questions, który jednak na listach przebojów przepadł. Ale radiowcy już wtedy dopytywali, kiedy dostaną singiel z Alabamą, znając całą płytę, od razu wyczuwając nosem hicior. Gdy wreszcie wypuszczono go na mojej płytce w czerwcu, sukces był niemal natychmiastowy. Piosenka dotarła do 8. miejsca na liście Billboardu, zaś całe Second Helping do miejsca 12. Zaraz po wydaniu krążka zespół ruszył w trasę, m.in. supportując Marshall Tucker Band, ale też Erika Claptona, któremu zresztą bardzo podobała się grana przez nich wersja Crossroads, spopularyzowanego kilka lat wcześniej przez Cream. Świetne przyjęcie zespołu było najlepszym dowodem na to, że wreszcie im się udało. Jakby na potwierdzenie, Skynyrd zostali wysłani zaraz potem do Europy, grając koncerty w Wielkiej Brytanii u boku Golden Earring, a także w Niemczech przed Queen i w Paryżu oraz Brukseli przed Humble Pie. Po powrocie, zamiast myśleć o odpoczynku, ruszyli znowu przez Stany, ciągnąc dobrą pasce. Sukces miał oczywiście i swe cienie. W przypadku Skynyrd głównym problemem okazały się używki i najwyraźniej próba sprostania swej reputacji rebeliantów, miłośników whisky i zadymiarzy. Alkohol stał się niemal nieodłączną częścią ich życia, podkręcając tylko wybuchowe charaktery części muzyków. Prym był to oczywiście Ronnie, który pod wpływem potrafił zamienić się z dobrodusznego chłopaka czy wręcz dżentelmena z południa w dziką bestię, niczym Dr. Jekyll w pana Hyde'a. Billy Powell wspomina, że wokalista dwukrotnie wybił mu zęby. Za pierwszym razem od razu 4, za drugim 6. Pianista mówi, że za drugim razem poszedł do Roniego żądać, żeby to on za nie zapłacił. A ponieważ cały był opuchnięty, mówił tak niewyraźnie, że Van Sant aż pokładał się ze śmiechu. Ostatecznie jednak Billego przeprosił, a szkody pokrył.
ale zmęczenie rock'n'rollowym trybem życia, brak snu i picie zbierały dużo większe żniwo. Wybite zęby, złamane nosy, palce czy ręce, siniaki, plastry i bandaże stały się nieodłącznym elementem ich wizerunku, a kłótnie i bójki między członkami zespołu ulubioną pożywką prasy. Zdarzały się kłopoty z prawem, oskarżenia o awantury czy jazdę pod wpływem. Co gorsza, muzycy zasmakowali też w narkotykach, zwłaszcza w kokainie. Przepuszczali na nią sporo szmalu, podobnie jak na drogie samochody, które szybko lądowały w rowach lub miały bliskie spotkania z przydrożnymi drzewami. Demolowanie pokoi hotelowych również stało się normalką, zwłaszcza gdy, jak tłumaczyli muzycy, nie udało im się spuścić całej pary na scenie. Wyglądało na to, że nagły sukces i przypływ kasy sprawiły, że zwyczajnie im odbiło i szybko dorobili się etykiety niegrzecznych, a nawet bardzo niegrzecznych rock'n'rollowców. Obok Roniego królem imprezowania i przeginania okazał się Allen Collins, za to pierwszą ofiarą takiego stylu życia Bob Burns. Pierwszym poważnym sygnałem, że coś jest nie tak, był moment, gdy Bob wyrwał umywalkę w kinowej toalecie. To jest jedna z tych akcji, które robiło się po pijaku w pokojach hotelowych, ale nie w kinie. Drugi sygnał był znacznie poważniejszy. W Londynie Burns zabił kota właściciela hotelu, wyrzucając go z ostatniego piętra, ponieważ, jak twierdził, w oczach zwierzęcia ujrzał diabła. Wkrótce potem to samo podejrzenie doprowadziło biednego Boba do ulicznego pościgu z kilofem w dłoni za road managerem Russem Emerykiem. Być może wpływ na tę wizję miał oglądany niedawno przez zespół Egzorcysta. Ale fakt pozostawał faktem. Z Burnsem było kiepsko. Na szczęście muzyk sam doszedł do wniosku, że czas spasować i podjął decyzję, że odchodzi. Tym razem już na dobre. Jego następcą został pochodzący z Kentucky, urodzony 15 lipca 1948 roku Thomas Delmer Pyle, znany bardziej pod przytomkiem Artemus, od bogini Artemidy, który nadano mu w koledżu ze względu na dziecięcą twarz. Chociaż wymoczkiem żadnym nie był, o nie, to nie. Na przykład na ochotnika zaciągnął się do Marine Corps i do niego jednego Ronnie nie podskakiwał. Jeszcze gdy Burns zastanawiał się nad odejściem, Ronnie dostał numery na Pyla od Marshall Tucker Band i Charlie'ego Danielsa, innych gwiazd Southern Rocka. Rekomendacje wystarczyły, by Pyle został przyjęty w zasadzie bez przesłuchania. Pierwszy koncert zagrał ze Skynyrd w październiku 1974, a gdy Bob oficjalnie odszedł w grudniu, Artemus od razu wskoczył na jego miejsce. Zaraz potem, w styczniu kolejnego roku, wszedł z resztą kapeli do studia nagrać trzeci album, Nothing Fancy. Kontynuując pomysł ze Sweet Home Alabama, Skynyrd dodali do swojego brzmienia damski akcent. Kobiece chórki pojawiały się teraz częściej, a zespół na stałe zatrudnił 3 panie, nazywane Honkets. Były to Leslie Hawkins, JoJo Billingsley i Cassie Gaines. Produkcją po raz trzeci zajął się Al Kooper, a płyta ostatecznie ujrzała światło dzienne pod koniec marca 1975. Longplay zawierał kolejną porcję skynyrdowego rock'n'rolla, ale materiał nie był tak mocny jak na 2 poprzednich płytach. Jak uważa Al Kooper, wynikało to z faktu, że zespół nie miał przygotowanych zawczasu piosenek, tylko był zmuszony komponować w studio. Ponoć sesje trwały ciągiem przez 21 dni po 16 godzin dziennie. Jakby na potwierdzenie słów Coopera, recenzje również były stonowane. W przeciwieństwie do reakcji słuchaczy, którzy wywindowali album na 9. miejsce listy Billboard. Płyta zaczyna się jednym z mocniejszych numerów Lynyrd Skynyrd, Saturday Night Special, z ciężkim riffem i interesującym tekstem, w którym Ronnie Van Zant wypowiada się przeciw posiadaniu broni, zwłaszcza tej określanej tytułowym zwrotem Saturday Night Special, czyli specjalność sobotniej nocy, którym w slangu określa się tanie, łatwo dostępne na czarnym rynku pistolety i rewolwery. Odważne słowa jak na Amerykanina, południowca i faceta, który sam broń posiadał. Roniemu chodziło jednak przede wszystkim o większą kontrolę nad tą nielegalną, a powszechnie dostępną, jak również o refleksję, że posiadanie broni zwiększa ryzyko tragedii, zwłaszcza w nieodpowiedzialnych rękach. Co ciekawe, utwór został nagrany dużo wcześniej, bo już w połowie 1974, pierwotnie wyłącznie w celu wykorzystania go w filmie Barta Reynoldsa The Longest Yard. Być może brak materiału spowodował, że jednak Skynyrd postanowili włączyć kawałek na płytę, a może stwierdzili, że jest za dobry, by dać mu przepaść. Jakby nie było, wydali go też na singlu promującym płytę i jest to najbardziej znany z niej numer. Po nim mamy powolne bluesisko Cheatin' Woman z fajnymi organami w wykonaniu Ala Coopera oraz szybsze Railroad Song napędzane hi-hatem Artemusa Pyla, solówkami Rosingtona i harmoniką imitującą momentami pociąg, na której gra Jimmy Hall, muzyk z zaprzyjaźnionej grupy Wet Willie.
I'm a Country Boy wbrew tytułowi nie jest numerem country, tylko całkiem mocnym rockerem, w którym Ronnie przeciwstawia wielkomiejskiemu krajobrazowi piękno okolicy, w której mieszka. A jeszcze ciężej, prawdziwie hard rockowo robi się wyśmienitym On The Hunt, przywodzącym jak dla mnie na myśl zespół Free, w którym Ronnie może i poluje, ale na pewno nie na niedźwiedzie czy bizony, tylko raczej na damy. Jak już nas Skinnerzy przyzwyczaili, jest i miejsce na chwilę oddechu. Na Nothing Fancy Soul to I'm a Losing, spokojniejsza piosenka, w której Ronnie śpiewa o rozstaniu z dawnym przyjacielem, być może chodziło o Boba Burnsa. A Ed King wtóruje mu wysmakowaną solówką oraz akustyczne bluesowe Made in the Shade, nagrane z wykorzystaniem m.in. gitary dobro, mandoliny oraz syntezatora basowego imitującego brzmienie tuby. Na zakończenie zespół serwuje nam żywsze Whiskey Rock'n'Roller, jeden z koncertowych faworytów, w którym Ronnie w prostych słowach opowiada o tym, co, przynajmniej na tym etapie, zespół lubił najbardziej. Życie w trasie, rock'n'rolla i butelki whisky. Proste? Proste. A skoro mowa o trasie, to w kolejną Skynyrd ruszyli już jako gwiazdy. Skończyło się supportowanie innych. Ale nie było też zmiłuj się. Tak naprawdę grali nieprzerwanie od lutego do grudnia 1975, zjeżdżając wzdłuż i wszerz Stany oraz odwiedzając ponownie Europę, gdzie publiczność z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii witała ich entuzjastycznie. Nic dziwnego, że nazwali turnę Torture Tour, czyli trasą tortur, i wspominali, że nigdy wcześniej ani nigdy potem tak ciężko nie harowali. Niestety, w trakcie trasy pod koniec maja z zespołem pożegnał się Ed King. Jak wspomina, nie chodziło tylko o zmęczenie, wszyscy byli przemęczeni. Problemem było to, że Ronnie najwyraźniej przestał go lubić, zaczął po nim jeździć bez powodu i stał się dla niego naprawdę nieprzyjemny pod wpływem alkoholu, czyli przez większość czasu. Czarem goryczy przelał koncert w Pittsburghu, w trakcie którego podczas Freebird Edowi pękły dwie struny. King był wkurzony, bo dzień wcześniej Ronnie i techniczny Eda wylądowali w areszcie, przez co spóźnili się na koncert i King grał na starych, niezmienionych strunach. Gitarzysta winił o to oczywiście lidera. Wywiązała się kłótnia, po której King stwierdził, że wypisuje się z tego cyrku. A cyrk dawał coraz lepsze przedstawienia. Dla przykładu, po koncercie w Hamburgu pijany Ronnie wdał się w bójkę z Rosingtonem. Ponoć zaczęło się od kłótni o wymowę słowa sznaps i rozwaloną na głowie innego uczestnika imprezy butelką poharatał gitarzyście oba nadgarstki. Sam z kolei zarobił złamanie ręki i posiniaczoną tchawicę. Nie wiadomo, jakby się wszystko skończyło, gdyby nie wkroczył były Marine Artemus i siłą nie spacyfikował Roniego. Na kolejnym koncercie Gary grał w przesiąkniętych krwią bandażach, a nagłówki w prasie krzyczały o krwawej łaźni w Hamburgu. Po powrocie dokończyli trasę tortur w Ameryce oraz nagrywanie nowego albumu. W tym okresie Skynyrd byli już właścicielami Riverside Studio w Jacksonville, gdzie mogli ćwiczyć i nagrywać dema nowych utworów. Nadszedł też czas rozstania z Alem Cooperem. Zespół dogadywał się z nim coraz gorzej, na co z pewnością wpływ miała dominująca natura Van Zanta i zbytnia pewność siebie, jakiej muzycy nabrali po paśmie sukcesów. Muzycy uważali też, że producent za bardzo się rozpycha, chcąc być dodatkowo klawiszowcem i kierownikiem. Nie pomagał też fakt, że Cooper był z północy, co zawsze można było mu wytchnąć, gdy tylko zespołowi to pasowało. Przed nagrywaniem czwartego albumu obie strony zgodnie orzekły, że czas na zmiany. Zespół do pracy nad płytą, która otrzymała ostatecznie tytuł Gimme Back My Bullets, wybrał Toma Dowda, uznanego producenta m.in. płyt Allman Brothers Band i Erika Claptona. Tym razem sesje odbywały się partiami, z przerwami na zobowiązania koncertowe. Gotowa płyta ukazała się w lutym 1976 i dotarła do 20 miejsca Billboardu, zdobywając ponownie uznanie fanów, mimo mieszanych uczuć krytyków. Recenzenci zarzucali jej przede wszystkim stagnację twórczą. O ile piosenki były ostrzejsze niż na wcześniejszych płytach, o tyle brakowało im chwytliwości materiału z dwóch pierwszych albumów. Gene Odom uważa, że Ronnie, podobnie jak cały zespół, był w tym okresie mocno przemęczony i chętny, by ktoś inny chwycił za stery. Dlatego miejsce wcześniejszych, konstruktywnych kłótni z Cooperem o najlepszy kształt płyty zajęło zaufanie, być może nadmierne, do doświadczenia i intuicji Toma Dowda. Drugim powodem słabszej formy był fakt, że zespół znowu nie miał gotowego materiału i postawił na komponowanie w studiu, co w sytuacji zmęczenia lub wręcz wypalenia nie było najlepszym pomysłem. Nie pomagał też brak kreatywnej iskry, którą wcześniej wnosił do kapeli Ed King. No dobra, ale czy faktycznie jest aż tak niemrawo? Moim zdaniem bynajmniej, aczkolwiek trudno się nie zgodzić, że Longplay nie przyniósł jakichś wybitnych przebojów.
I może fakt, że poziom jest generalnie równy, bez wpadek, ale też bez ewidentnych rewelacji, narażał Skynyrd na zarzuty przeciętności. Osobiście uważam, że to jest jedna z tych płyt, które zyskują z kolejnymi przesłuchaniami, więc zachęcam, żeby dać jej szansę. Na pierwszy ogień leci na niej utwór tytułowy, mocny, hard rockowy, z fajnymi pauzami w refrenach. Zwrot "Give me back my bullets" można tłumaczyć "oddajcie mi moje pociski". Warto jednak podkreślić, o jakie kule chodziło. Otóż Ronnie miał na myśli symboliczne oznaczenia na liście Billboard, nazywane potocznie bullets, a odzwierciedlające wzrost popularności danej piosenki, co w przenośni oznaczało, że zespół chce na powrót sławy i przeboju na listach. Niestety, fani brali tę frazę zbyt dosłownie i w trakcie koncertów rzucali na scenę prawdziwe naboje, więc Skynyrd dość szybko przestali wykonywać ten numer na żywo. Poza nim na płycie wyróżniają się z pewnością Double Trouble, w którym Ronnie śpiewa znowu o sprawach z życia wziętych, między innymi o tym, że był już 11 razy aresztowany, a także ciężki, powoli sunący Cry for a Batman. W obu wokalistę wspierały chórzystki z Honkets i może stąd ta lepsza jakość. Bardzo fajnie wypada też kołyszący I Got the Same Old Blues, przy czym to znowu cover J.J. Cale'a, nie ich autorski numer. Tradycyjnie mamy kilka kawałków spokojniejszych. Every Mother's Son o życiowych wdotach i upadkach, Roll Gypsy Roll o życiu w drodze oraz kolejną pochwałę południa i życia z dala od wielkich miast w All I Can Do Is Write About It. Wszystkie przyjemne, może bez szału, ale naprawdę dobrze się ich słucha. Niejako wypada jak dla mnie Trust, zaś Searching, mimo że teoretycznie nic mu nie brakuje, na mnie sprawia wrażenie, jakby był kopią The Needle and the Spoon, ale to oczywiście tylko moje zdanie. Po premierze zespół, zgodnie z prawidłami sztuki, zabrał się za promocję longplaya kolejną trasą koncertową. Recenzje z występów były zdecydowanie pozytywne, reakcje publiki również, jednak sam zespół odczuwał brak trzeciego gitarzysty. Jeszcze przed tournée zaczęli szukać kogoś na miejsce Kinga, ale mimo wielu odbytych przesłuchań nikt im nie przypadł do gustu. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Okazało się, że rozwiązanie mieli cały czas pod nosem. Jedna z Honkets, Cassie Gaines, zasugerowała, żeby sprawdzili jej brata, Steve'a. Gdy w maju 1976 doszło wreszcie do przesłuchania, które notabene odbyło się podczas regularnego koncertu Skynyrd, na którym Gaines dołączył na kilka numerów. Wszystko stało się jasne. 7. brakujący element został odnaleziony. Stephen L. Gaines, urodzony 14 września 1949 roku, miał wprawdzie własny zespół, Crowded, ale był nieco zmęczony robieniem w nim w zasadzie wszystkiego. Pisaniem piosenek i tekstów, graniem na gitarze, śpiewaniem i jeszcze rezerwowaniem występów, czy nawet wożeniem całego zespołu busem. Szukał zmiany i trafił idealnie. W Skynyrd mogąc skupić się przede wszystkim na 6 strunach. Gaines szybko został rzucony na głęboką wodę. Już 21 sierpnia zagrał na festiwalu w Knebworth przed 250-tysięcznym tłumem, czekającym na gwiazdę wieczoru The Rolling Stones. Według wielu relacji tego dnia Lynyrd Skynyrd zakasowali konkurencję, dając show, w którym skopali tyłki nawet Stonesom. Może dlatego gwiazdorzy pojawili się z 2-godzinnym opóźnieniem i mocno wstawieni. A może po prostu dlatego, że atmosfera na backstage'u była bardzo przyjacielska i bardzo imprezowa. Leon Wilkeson i Billy Powell wspominali, że za kulisami poza Stonesami spotkali m.in. Paula i Lindę McCartney, Johna Andersona z Yes, Roda Stewarta, Billego Prestona, Stu Cooka i Douga Clifforda z dawnego Creedence Clearwater Revival, a nawet Jacka Nicholsona, z którym palili zioło. Z kolei Artemus Pyle pamięta, że widział Roniego i Garego palących hasz z Mickiem Jaggerem, więc może stąd to opóźnienie. Zanim doszło do występu w Knebworth, jeszcze w lipcu, ale już ze Steve'em na trzecim wiośle, Skynyrd zarejestrowali 3 koncerty w słynnym Fox Theatre w Atlancie na potrzeby albumu koncertowego. Były to koncerty charytatywne. Dochód z nich przeznaczony był na ratowanie zabytkowej sali koncertowej przed wyburzeniem. Udało się. I to podwójnie. Gmach stoi do dziś, a zespół uwiecznił dla potomnych swe żywiołowe występy pod postacią wydanego we wrześniu 1976 podwójnego albumu One More From The Road. Płyta błyskawicznie wspięła się na 9. miejsce listy Billboard, a burmistrz Atlanty ogłosił członków zespołu honorowymi mieszkańcami miasta. Co tu dużo mówić. Jeśli ktoś szuka Lynyrd Skynyrd w pigułce, to równie dobrze zamiast jakiejś składanki studyjnej może zaopatrzyć się w ten album, bo znajdzie tu prawie wszystkie największe przeboje. W dodatku nieraz w rozbudowanych wersjach, jak chociażby Freebird, rozciągnięty do ponad 14 minut, czyli jednak czasem improwizowali.
Zespół jest w rewelacyjnej formie. 3 gitarzystów krzesze z gryfów iskry, Billy Powell biega palcami po klawiaturze, jakby go parzyła, Artimo z Leonem trzymają wszystko w kupie, a Ronnie jest po prostu Ronnim i to wystarcza. Poza tym setlista zawiera brawurowe wykonania Crossroads i T4 Texas, a także niepublikowany wcześniej Traveling Man, skomponowany wyjątkowo przez Van Zanta i Leona Wilkesona, a dedykowany przez Ronniego jego tacie. Z ciekawostek, na płycie, nim zabrzmi Freebird, Ronnie Van Zant pyta publiczność "What song is you want to hear?", czyli jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć. W odpowiedzi słyszy oczywiście Freebird! Z czasem stało się to żartobliwą tradycją, by na tak zadawane przez artystów pytanie odpowiadać właśnie Freebird, bez względu na to, na jakim koncercie się znajdujemy. Czy to folkowym, czy popowym, czy black metalowym. Zostało to nawet udokumentowane na wideo Nirvany Unplugged in New York. Wkrótce potem Skynyrd zostali zaproszeni do występu na koncercie dla kandydata na prezydenta Jimmy'ego Cartera, który odbywał się w Gator Bowl na Florydzie. Niestety w ostatniej chwili okazało się, że Ronnie nie może wystąpić, bo siadło mu gardło. Na scenie pojawił się zespół bez lidera. Ponoć zastępował go Charlie Daniels. Podżemowali trochę i tyle. Wszyscy czuli zawód, ale co było robić? Jak się okazało, Van Zant miał na tyle rozumu w głowie, że wiedział, co należy zrobić. Sam zmęczony ciągłym życiem na maksymalnych obrotach, widząc też, jak inni członkowie zespołu jadą na oparach, postanowił, że zespół potrzebuje odpoczynku, aby podreperować zdrowie tak fizyczne, jak i psychiczne. Wokaliście urodziła się w tym roku druga córka, Melody. Zaczął więc poważnie myśleć, jak tu połączyć obowiązki zespołowe z życiem rodzinnym. Pojawiły się nawet głosy, że chciał opuścić zespół. Zamiast drastycznych decyzji postanowił jednak zacząć od odpoczynku, również od różnych substancji wspomagających. A był po temu czas najwyższy, bo jego napady po alkoholu stawały się coraz mniej kontrolowane. Pewnego razu doszło do incydentu w samolocie. Jeden z technicznych, Joe Barnes, pozbył się z niego wcześniej, nie mówiąc nikomu, przenośnego barku, który się zepsuł. Odkrywszy to już w powietrzu, Dean Kilpatrick wściekł się i poskarżył Ronniemu, a ten, niewiele myśląc, pobił biedaka. Według jednej z wersji chciał go nawet wyrzucić z lecącego samolotu. Barnes nie zamierzał puścić tego płazem i po wylądowaniu opuścił zespół, a potem jeszcze pozwał Ronniego. Odpoczynek był więc konieczny, tyle że Skynyrd mieli już zaklepane liczne koncerty na kolejny rok, z których musieli się wywiązać, zwłaszcza, że łączyły się z nimi nowe wyzwania i doznania. Już w styczniu 1977 pojechali na kilka koncertów do Japonii, a potem na sporą trasę po Starym Kontynencie, dając 16 koncertów na Wyspach, 5 w Niemczech i po jednym w Holandii i Szwajcarii. Dopiero po powrocie mieli ponad 1,5 miesiąca przerwy przed amerykańskim tournée. Druga przerwa trafiła im się w sierpniu i wrześniu. Widać było wyraźnie, że Ronnie szuka balansu między życiem prywatnym a zawodowym. Część wolnego czasu zespół poświęcił na nagrywanie nowego albumu studyjnego, pierwszego ze Steve'em Gainesem, zatytułowanego Street Survivors. Odpoczynek i nowa osoba na pokładzie dały Skynyrdom potrzebny zastrzyk energii i świeżości. Nowy materiał zwiastował wyraźną zwyżkę formy. Produkcji ponownie podjął się Tom Dowd, ale tym razem zespół nie był zadowolony z efektów. Nie odpowiadało mu brzmienie uzyskane w Criteria Studios w Miami. Ronnie zadecydował, że ten album jest dla nich zbyt ważny, by pozwolić sobie na jakiekolwiek ustępstwa w sprawie jakości. Z perspektywy czasu Van Zant nie był zadowolony z Gimme Back My Bullets, uważał, że stać ich na dużo więcej i chciał, aby nowy album to potwierdził. Zespół wrócił więc do Studia One w Doraville, tam gdzie nagrywał swój debiut. W zasadzie materiał nagrano i zmiksowano jeszcze raz, a Tom Dowd w sesjach w Doraville praktycznie nie uczestniczył. Za ostateczny kształt płyty odpowiadają inżynierowie ze Studia One, Rodney Mills i Kevin Nelson. Płyta zawiera materiał w połowie napisany przez Steve'a Gainesa. 2 numery były wyłącznie jego, 2 do spółki z Ronnim. Aż dziw, że starzy wyjadacze dopuścili młodego, by miał taki udział w nowej płycie, ale z drugiej strony były to pierwszorzędne kawałki, więc umieszczenie ich na płycie świadczyło tylko o mądrości zespołu. Album zawierał też kilka dość krótkich jak na Skynyrd kompozycji, ponieważ zarząd MCA domagał się piosenek przyjaznych stacjom radiowym. Ronnie przystał na to z wielkimi oporami, obiecując sobie, że więcej się na to nie zgodzi. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy Skynyrd potrafią wznieść się znowu na wyżyny, 2 pierwsze numery powinny rozwiać wszelkie wątpliwości. Przebojowe What's Your Name
z zadziornym riffem, nonszalanckim wokalem Van Zanta, snującym opowieść prosto z rock'n'rollowej trasy, z dęciakami w tle i zgrabną solóweczką Collinsa pokazuje zespół znowu na właściwym torze, a następujący po nim Dead Smell to już jest poziom ekstra klasy. Jak na Skynyrd bardzo poważny numer. Przestroga przed życiem na krawędzi i sięganiem po gorzałkę oraz narkotyki, w którym wprost padają słowa, że bohatera otacza zapach śmierci i że jutro może dla niego nie nadejść. Bezpośrednią inspiracją do tak mocnego tekstu był wypadek Gary'ego Rosingtona w piosence ochrzczonego pseudonimem Prince Charming, czyli Książę Czaruś, który rok wcześniej był tak nawalony, że odpłynął za kierownicą nowiutkiego Forda Torino, ściął słup telefoniczny, walnął w przydrożny dąb, a na koniec w czyjś dom, wyrządzając szkód na $7000. Co więcej, w ten sam długi weekend, gdy Amerykanie świętują tzw. Labor Day, Allen Collins również miał wypadek, wjeżdżając po pijaku w auto stojące na parkingu. Ponieważ Rosington wylądował w szpitalu, Skynyrd musieli odwołać kilka koncertów, co strasznie wkurzyło Roniego. Także dodatkowo wlepił obu muzykom karę po $5000, a ku przestrodze napisał tekst do Dead Smell. Wokalista doskonale wiedział, przed czym przestrzega, gdyż, jak śpiewał, sam to przerabiał. Teraz, gdy Ronnie był na najlepszej drodze, by zwolnić i ustatkować się, głównym powodem do zmartwień był los jego przyjaciół, a miał się o kogo martwić, bo wypadki na swoim koncie mieli też Billy i Artemus, a tuż przed ukończeniem prac nad płytą Dean Kilpatrick, wówczas już kierownik tras, pod wpływem narkotyków wbił się prowadzonym vanem w tył autobusu i musiał przejść operację usunięcia śledziony. Muzycznie Dead Smell to Skynyrd w najlepszym wydaniu. Świetne patenty gitarowe, doskonały śpiew Van Zanta, kobiece chórki, bezbłędna sekcja rytmiczna, naprawdę robi wrażenie. Zresztą to, jak gitary wymiatają na tej płycie, to jest osobna bajka. Obecność Steve'a Gainsa wcale nie wpłynęła deprymująco na kolegów, wręcz przeciwnie. Najwyraźniej zdopingowała ich i wszyscy chcieli pokazać się jak z najlepszej strony, bo popisy solowe całej trójki są najwspanialszym składnikiem koktajlu o nazwie Street Survivors. To, co chłopaki wygrywają w You Got That Right czy I Never Dreamed, to jest poezja dla rockowych uszu. A już absolutnym mistrzostwem są wyścigi po gryfie w wykonaniu Steve'a Gainsa w I Know a Little. Co on tam wyprawia? Masakra. Znaczy w pozytywnym znaczeniu oczywiście. Zresztą te utwory dają czadu po całości, podobnie jak galopująca przeróbka piosenki Merla Haggarda Honky Tonk Nighttime Man. Urzeka też spokojniejszy One More Time z podniosłym refrenem, napisany przez Rosingtona lata wcześniej i nagrany pierwotnie jeszcze podczas sesji w Muscle Shoals. A całość zamyka stylowy bluesik Ain't No Good Life, w którym śpiewa Steve Gaines. Ronnie oddał mu też część wersów w You Got That Right, co do tej pory na płytach Skynyrd się nie zdarzyło. Biorąc pod uwagę udział Steve'a w repertuarze z tej płyty i jego dominację w liczbie zagranych solówek, widać wyraźnie, że Ronnie miał o nowym nabytku bardzo dobre zdanie. Z pewnością na ten szacunek Steve zasłużył sobie też swoim sposobem bycia. Był to człowiek niezwykle sympatyczny, spokojny, nie szukający z nikim zwady, z umiarem sięgający po używki. Jak wspomina Gene Odom, kiedyś Steve'a i jego kumpla zaczepili w barze dwaj goście, grożąc, że zetną im ich długie włosy. Gaines zaczął z nimi rozmawiać i doprowadził do tego, że wkrótce wszyscy śmiali się najlepsze, a prowodyrzy stawiali browce jemu i jego towarzyszowi. Pracę nad płytą zakończono w sierpniu 1977, ale w duchu przemian, jakie zachodziły w Ronnim, zespół nie ruszył od razu w trasę. Koncerty czekały ich dopiero w połowie października, a tymczasem wszyscy mogli cieszyć się odpoczynkiem i owocami ciężkiej pracy. Van Zandt, zmieniający również przyzwyczajenia żywieniowe, poświęcał codziennie czas na bieganie, poza tym chodził na ryby, bawił się z córeczkami, a planując przyszłość kupił nowy dom, a także kilkanaście hektarów ziemi w Tennessee. Wyglądało na to, że czasy awanturnictwa i beztroskiego folgowania nałogom ma już za sobą, że ustatkował się i że tego samego oczekuje od zespołu i od swojej kariery. Lynyrd Skynyrd ruszyli w ogólnoświatową trasę promującą Street Survivors 13 października 1977, zaczynając od miejsca, gdzie czuli się najlepiej, czyli od południa. Płyta pojawiła się na sklepowych półkach 17 października wraz z pierwszym singlem Dead Smell. Na okładce można było zobaczyć całą siódemkę muzyków na tle płonącego Universal Studio w kalifornijskim Universal City. Płomienie widoczne były przed i za muzykami, sprawiając wrażenie, jakby ich ogarniały. Wraz z tytułem płyty zespół sugerował w ten sposób, że przetrwali piekło, które sami sobie zgotowali swoim dotychczasowym zachowaniem, ale teraz wracają, odrodzeni i silniejsi.
Z perspektywy tego, co wydarzyło się kilka dni później, okładka wygląda na przerażająco proroczą, a co do przesłania, chyba nikt nigdy nie pomylił się bardziej. Dlaczego? O tym opowiem w drugiej części historii Lynyrd Skynyrd, na którą już teraz chciałem Was serdecznie zaprosić. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to trzymanie w napięciu, ale trudno mi załatwiać po łebkach dzieje ukochanych zespołów. Liczę więc na Wasze zrozumienie. A teraz dziękuję już za Wasz czas i uwagę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich stałych bywalców kanału Muzyczny Subiektyw, jak i tych, którzy oglądają epizod Musu po raz pierwszy. I przypominam, jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. W ten sposób przyczyniacie się do jego rozwoju. Jak zawsze zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chce wesprzeć rozwój kanału, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane przez Was wsparcie i do zobaczenia niebawem.